No dobrze, więc tak, słuchajcie, za nami już dwie części miniserialu, który przedstawia naprawę silnika 1.9 TDI BLS, w tym właśnie Golfiku piąteczce. Słuchajcie, w pierwszej części, tutaj w tej, słuchajcie, macie instrukcję, wszystko pokazane krok po kroku, jak wymienić wałek rozrządu. Oczywiście tutaj rozpinaliśmy rozrząd, był demontaż, montaż wałka rozrządu, wymienialiśmy panewki, wymienialiśmy hydropopychacze plus inne elementy, które są niezbędne do tej naprawy. Wałek był oczywiście bardzo mocno wytarty, w hydropopychaczach, w szklankach już były dziury, także tutaj już niestety silnik nie pracował tak jak powinien, więc wymagało już to remontu. Druga część, słuchajcie, którą macie tutaj, pokazywała wymianę uszczelniaczy pompowtrysków. Uszczelniacze oczywiście na pompowtryskach już były stare, twarde, powycierane, popękane, także słuchajcie, obowiązkowo już były do wymiany. Wszystko oczywiście macie opisane w tym filmie, objawy właśnie tych uszkodzonych pompowtrysków, uszczelniaczy pompowtrysków oraz całą procedurę wymiany, regulacji macie w tym właśnie tutaj filmie. I słuchajcie, przyszedł czas na trzecią część, czyli część, w której będziemy regenerować właśnie tą oto pompę tandemową. Słuchajcie, pompa tandemowa, która za zadanie ma wytwarzać podciśnienie potrzebne do pracy różnych komponentów osprzętu silnika. I drugi tryb pracy tej pompy, drugie jej zadanie, to jest podawanie paliwa na pompowtryski. I tutaj, słuchajcie, właśnie doszło do tego, że w tej pompie puściły uszczelnienia i olej silnikowy miesza nam się z olejem napędowym, czyli z paliwem, i robi nam się, słuchajcie, breja w obudowie filtra paliwa. Zobaczcie, jak tutaj wygląda paliwko. Zobaczcie. Czy tak wygląda naturalnie kolor paliwa? Zobaczcie, czarny jak smoła. Słuchajcie, pompę będziemy sobie rozbierali na części pierwsze, będziemy sobie ją myli i wymieniali potrzebne komponenty, potrzebne właśnie elementy, które są wymagane właśnie przy regeneracji tej pompy. Także słuchajcie, nie przedłużając, zapraszam na film. No dobrze, słuchajcie, zaczniemy sobie od tego, że pompę sobie najpierw umyjemy. Umyjemy sobie ją z wierzchu. A później sobie ją rozbierzemy. Tutaj już puszczała ta oto metalowa uszczelka. Ona już jest do wyrzucenia. Ta uszczeleczka już nam puszczała i słuchajcie, na zewnątrz lała nam się ropa. Słuchajcie, pod tą pompą jest przewód tutaj pod tym mniej więcej króćcem jest przewód układu chłodzenia i słuchajcie, tutaj kapiąca ropa bardzo często ten przewód rozpuszcza i bardzo często w tamtym miejscu właśnie mamy wycieki płynu chłodniczego, przez to, że właśnie przewód układu chłodzenia jest praktycznie rozpuszczony przez wyciekające paliwo. No i właśnie powodem jest ta metalowa uszczelka. Także zlejemy sobie tutaj tą pompę płynem do mycia silników i zostawimy sobie ją na chwileczkę, niech się to przegryzie i za chwilę wracamy z powrotem. No dobrze, słuchajcie, pompę mamy
umytą. Ja już tu się z nią troszeczkę pobawiłem. Także pompeczkę mamy umytą i przystępujemy do jej rozbierania. Słuchajcie, musimy odkręcić te wszystkie śruby na początku. To jest Torx 30. Także rozkręcamy ten dekiel. Śruby mamy różnej długości. Ok, i teraz tak, zdejmujemy sobie dekielek. Muszę sobie wezmę może rękawiczki lateksowe. No i tak. Tu mamy trochę już brudnego paliwa zmieszanego z olejem. Dobra, co my tutaj mamy teraz? Wyciągamy sobie blaszeczkę. Tu już mamy pierwszą uszczelkę. Słuchajcie, pod tym dekielkiem. Pierwszą metalową uszczelkę. Która się dosyć mocno nam tutaj przykleiła. Widzieliście? Taka uszczeleczka. I teraz, słuchajcie, zachodzi pytanko. Muszę teraz sobie zobaczyć, czy ten zestaw naprawczy będzie nam pasował. Już chyba widzę, że to jest... No niestety. Także ten zestaw naprawczy nie będzie nam niestety pasował. Dobra, słuchajcie, także muszę sobie w tym momencie zerknąć w program, bo mamy zły zestaw naprawczy do tej pompy. No dobra, słuchajcie, rzeczywiście po numerach pompy tutaj z dekla wychodzi ten zestaw naprawczy, ale niestety to nie jest ten zestaw naprawczy. Po grafice znalazłem taki zestaw, jaki powinien być, ale no, będzie niestety dopiero na jutro. No nic. Słuchajcie, w międzyczasie rozbierzemy sobie tą pompę, wyczyścimy wszystko i przygotujemy do wymiany zestawu naprawczego. Tutaj, słuchajcie, mamy takie siteczko, to sobie wszystko rozkręcamy.
Torx 25. Dobra, tutaj teraz słuchajcie, w tym miejscu mamy zegarka, także musimy sobie go wypiąć. Uważajcie, żeby wam gdzieś nie wystrzelił, bo później ciężko będzie go znaleźć. No i co, wyjdziemy teraz. Dobra, rozpołowimy sobie. Poczekaj, czyli nie możemy już sobie to rozpołowić. Czekajcie, wezmę sobie mały młoteczek taki gumowy. O. Dobra, tutaj mamy następną uszczelkę. I tu możemy sobie zdemontować już. Zobaczcie, tutaj mamy mechanizm próżniowy. Wszystko oczywiście musimy sobie porządnie pomyć. Tutaj jeszcze mamy tu rajeczkę ustalającą. Tutaj druga nam wyskoczyła stąd. Dobrze, słuchajcie, to wszystko sobie teraz umyjemy zmywaczem. Oczywiście teraz musimy sobie, jak już mamy to wszystko rozebrane, musimy sobie zweryfikować tutaj słuchajcie, ewentualne zużycie tych poszczególnych podzespołów. A zaraz wam pokażę, co jest odpowiedzialne za to właśnie mieszanie się, to zjawisko właśnie mieszania się paliwa z olejem silnikowym. Tutaj sobie wyczyścimy budowę.
Tutaj ogólnie wygląda to w porządku. Jakieś mikroryski gdzie niegdzie minimalne tutaj na przykład są, ale to nie powinno wpływać tutaj w żadnym wypadku na pracę tej pompy. Tu gdzieniegdzie będziemy musieli sobie przyjechać szczoteczką mosiężną, żeby tutaj zebrać tą całą śnieć, to utlenione aluminium, tu na przylgniach, jak przyjdą nowe uszczelki, żeby to nam wszystko dobrze doszczelniło. I słuchajcie, i teraz tak. Co jest odpowiedzialne, słuchajcie, za to, że tutaj olej miesza się z paliwem? Słuchajcie, zobaczcie, tutaj jest taki simmering. Słuchajcie, ten właśnie simmering jest właśnie odpowiedzialny za to. On jest, powiem wam, strasznie twardy. On jest twardy jak kamień i on już po prostu puszcza. I w tym momencie miesza nam się właśnie tutaj paliwo z olejem silnikowym. Dobra, słuchajcie, wybijemy sobie ten uszczelniacz. Aha, zobaczcie sobie jeszcze, jak on jest osadzony. Powiem wam, że raz mi się zdarzyło go troszkę chyba za głęboko nabić, kiedy się regenerowałem. To ogólnie są, słuchajcie, jest kilka rodzajów ogólnie tych pomp tandemowych. One się różnią budową i słuchajcie, co najmniej 3 rodzaje są. Także to jest jeden z nich. I zobaczcie, jak głęboko jest osadzony. Tutaj jest, słuchajcie, takie delikatne wyfrezowanie i słuchajcie, ten uszczelniacz jest obsadzony dosłownie jakieś może pół milimetra od tej faski. A ja kiedyś, słuchajcie, zdarzyło mi się, że po prostu troszeczkę za głęboko go obsadziłem i no niestety musiałem kombinować drugi. Dobra, spróbujemy sobie go tutaj wybić. No siedzi twardo. O, dobra, wypadł. Ok. No
Także twardy już jest strasznie, jak kamień. Także nie dziwne, że puszczał. Dobra, słuchajcie, to sobie tą resztę jeszcze tutaj przygotujemy. Wymyjemy sobie jeszcze ładnie. Także jutro jak przyjdzie zestaw regeneracyjny, tak żebyśmy już mieli gotowe wszystkie elementy pomyte i gotowe do montażu. Tu tak wszystkie elementy w zasadzie wyglądają, powiem Wam, bardzo ładnie. Więc myślę, że po wymianie tego zestawu powinno być wszystko ok. No dobra, słuchajcie, także co, czekamy na zestaw naprawczy. Ja tu się jeszcze troszeczkę pobawię z tą budową, żeby to wszystko ładnie dopieścić. I widzimy się z powrotem podczas składania pompy na nowych uszczelnieniach. Dobrze, słuchajcie, wszystko pomyte, także odłożymy sobie to na bok. A w międzyczasie, słuchajcie, pokażę Wam jeszcze dokładnie, jak wygląda filtr paliwa, jak wygląda samo paliwo. No tu już mamy zdemontowaną, bo sobie zdemontowałem całą, słuchajcie, obudowę wkładu filtra paliwa. Także przelejemy sobie to zaraz to paliwo do czystego naczynia i zobaczycie, jak to nam się tam miksowało. Masakra. Powiem Wam, że tak naprawdę to teraz trzeba by jeszcze zajrzeć do zbiornika paliwa i nie wiem, czy tam nie trzeba byłoby jeszcze go po prostu umyć. Tu mamy wkład. Zobaczcie, jaki piękny. Ocieka olejem. Także umyjemy sobie tą całą budowę, zamontujemy sobie już nowy filterek, zalejemy go ropą. Także niezły kipisz. Dobra. Jak zlewałem, to tam nawet widziałem, że jakieś gluty tam nawet zlatywały z tej obudowy. Że tam jakieś nawet meduzy się poosadzały. Czekajcie, który to filtr jest. To jest ten.
Dobrze, słuchajcie. Mamy zestaw naprawczy tak jak trzeba. Zobaczcie, do tej pompy zestaw naprawczy, słuchajcie, z tą uszczelką, bo w zasadzie głównie, znaczy tu się w zasadzie wszystkim różni, to taki najbardziej charakterystyczny element to jest ta uszczelka. Także pompa z tą uszczelką, no to tutaj mamy numer 9 i 4 jedynki. On się charakteryzuje też tym, że ma część długich śrub. A zestaw, słuchajcie, który nie pasował, to był 9, 1, 1, 4, 7. Także ten zestaw nam nie pasował. Dobra. Otwieramy w takim razie nasz zestawik. I zaczniemy, słuchajcie, od prasowania tego właśnie felernego uszczelniacza, który właśnie odpowiada nam za miksowanie paliwa z olejem. Dobra, sobie muszę teraz dobrać jakąś nasadeczkę, żeby go prasować. Dobrze, słuchajcie, dobrałem sobie nasadkę 17, uszczelniacz oczywiście wargą tutaj w tą stronę do góry, także zapamiętajcie sobie oczywiście, jak on był wcześniej ułożony i sobie go spróbujemy nabić. Oczywiście mamy tylko jedną próbę, ponieważ mamy tylko jeden uszczelniacz, więc nie możemy tutaj popełnić błędu. No i dobrze. Ja to już bym tak zostawił. Zobaczcie. Wygląda to w ten sposób. Powinno być ok. No dobra, słuchajcie, więc tak. Składamy. Ja sobie, słuchajcie, będę składał na olej silnikowy. Oczywiście nie możemy tego zrobić na sucho. Tu sobie zawsze daję troszeczkę, zobaczcie, oleju, żeby te wszystkie tutaj powierzchnie były przesmarowane, naoliwione. Pompa oczywiście nie może, tak jak mówię, wystartować nam na sucho. Tutaj też troszeczkę damy oleju. Nie zapominamy oczywiście o tulejkach ustalających.
słuchajcie, tym zabieraku. O. Tu sobie również troszeczkę oliwki damy. Dobra. I teraz tak, ja sobie najpierw chyba tutaj umieszczę, słuchajcie, naszą tutaj zębateczkę w górnym tutaj korpusie. Tu też oczywiście sobie ładnie naoliwimy. I później, słuchajcie, tym tutaj wyfrezowaniem będziemy musieli się wstrzelić tutaj w ten zabierak. Także sobie tutaj umieszczamy zębateczkę. Ona musi sobie przejść przez nasz nowy uszczelniacz. O, przeszła, jak widzimy, przez uszczelniacz. I słuchajcie, przed skręceniem musimy się jeszcze upewnić po złożeniu tej części, czy uszczelniacz nie będzie nam tutaj przeszkadzał w jakiś sposób tutaj przy wybieraku, żeby nie było tak, że po prostu pompa będzie nam ciężko się obracała przez to, że wybierak będzie właśnie, znaczy nie tyle wybierak, co uszczelniacz, ten simmering, warga simmeringa gdzieś tu będzie nam haczyła o tą część, o tą część właśnie zabieraka. Już uszczelka wyszła. Okay. No i dobra, słuchajcie. Obraca się to swobodnie. Obraca się swobodnie. Dobra. Tak. Umieszczamy oczywiście wcześniej przedmuchane sitko w swoim tutaj miejscu. I nie możemy zapomnieć jeszcze o zegarku, który wcześniej zdjęliśmy z zębatki. Teoretycznie w sumie tutaj nie musieliśmy go ściągać, bo nie rozbieraliśmy zębatki. Mieliśmy takiej potrzeby. Wyciągaliśmy spożnia z zębatki, ale jest na swoim miejscu. Mówię tutaj o tym zegarku. Słuchajcie, teraz tak, jeśli chodzi o momenty, słuchajcie, skręcenia, dokręcenia pompy,
Powiem Wam, że Autodata nie podaje żadnych momentów, niestety. W internecie również do tej pompy nie znalazłem nic, więc będziemy sobie skręcać troszeczkę na czuja. Oczywiście użyjemy sobie do tego klucza dynamometrycznego, tak żeby wszystkie śruby były dokręcone tą samą siłą. Ale słuchajcie, zaraz sobie tutaj, siteczko nam wypadło, ale sobie wszystkie tutaj elementy dokręcimy. Słuchajcie, no tak racjonalnie, prawda, żeby nie poprzeciągać śrub. Także bierzemy sobie klucz dynamometryczny. Rękawiczki mogę zdjąć. Słomi to na razie możemy sobie rozebrać, będzie nam to tylko przeszkadzało. Sitko, dobra, to sitko wypada. Dobra, słuchajcie, najpierw sobie rzeczywiście tutaj po prostu dokręcimy ten dekielek. I teraz tak, słuchajcie, ja sobie zacznę. Słuchajcie, no wbrew pozorom te śrubki, te 3 śrubki były dosyć mocno dokręcone. Miałem problem z ich odkręceniem. Ustawimy sobie może moment na 8 Nm. 8 Nm. Przypominam, Torx 25. Sobie jeszcze małą grzechotką zobaczę. No powiem Wam, że chyba powinno być w miarę ok. Jeszcze raz sprawdzimy. Tu mam dosyć długie ramię, więc spróbujemy jeszcze, chociaż ja wiem, czy na 10. Nie, chyba nie trzeba na 10. Wystarczy, wydaje mi się, że 8 Nm spokojnie tutaj powinno wystarczyć. Dobra, z powrotem sobie w takim razie zakładamy uszczelkę. Także najpierw sobie złóżcie tutaj tą zębatkę z uszczelniaczem i dokręćcie sobie ten dekielek, a dopiero, słuchajcie, później, słuchajcie, sobie składajcie te 2 korpusy do kupy. Dobra. Teraz musimy sobie zgrać zabierak. Ok. Jest. No dobra. I teraz tak. Oczywiście nasze nieszczęsne siteczko, które cały czas nam wyskakuje. Pyk. I nie możemy zapomnieć również o tym elemencie, który tutaj był na wierzchu. Teraz tak. Przychodzi już nowa uszczelka metalowa. O. I w tym momencie możemy już sobie zakładać dekielek.
Ok. Dobra. Teraz tak, ja sobie tutaj jeszcze delikatnie te śrubki tu przesmaruję. Oczywiście widzimy, gdzie idą długie, gdzie idą krótkie, ponieważ część śrub skręca nam dwa korpusy do kupy. Także zaczniemy sobie od tych najdłuższych. Dobra. No i teraz tak, teraz pytanie, jakim momentem dociągnąć te śrubki? Słuchajcie, przypuszczam, że one mogą być dokręcone, mogą być oryginalnie dokręcone na pewno minimum, tak mi się wydaje, 10 Nm, ale słuchajcie, ja sobie ustawię 12. Sobie ustawię 12 Nm. Torx 27 i oczywiście będziemy sobie lecieć po przekątnych. Dobra, zaczniemy sobie od tej. Ja sobie na razie takie wstępnie podokręcam. Słuchajcie, jeszcze zawczasu sobie oczywiście sprawdźcie, upewnijcie się, czy ta zielona uszczelka między korpusami gdzieś Wam się nie podwinęła. Czy się równo ułożyła, żeby nie było takiej sytuacji, że ona gdzieś Wam ucieknie i będzie problem. Dobra, wstępnie sobie, słuchajcie, tak podokręcam je wszystkie. Ja tu wezmę sobie nawet zwykłą grzechotkę. Dobra. Także mamy 12 Nm. Nie wiem, czy nie za dużo. Ja bym ustawił jednak 10. Ustawimy 10. Ewentualnie później na koniec jeszcze 12 sobie sprawdzimy, czy coś jeszcze w miarę pójdzie. Dobra, jeszcze raz przelecimy wszystkie dookoła. Ustawię sobie jeszcze na 12. Dobra, i zobaczymy jeszcze teraz.
No powiem wam, że 12 to takie jest raczej już maks, mi się wydaje. Tak. Nie ma co więcej. No i dobra, słuchajcie. Pompa nam się swobodnie obraca. Uszczelka nam tutaj ta zielona nie wyszła. Także wydaje mi się, że powinno być spoko. Jeszcze słuchajcie, zobaczę, bo sobie chyba odkręcę jeszcze ten imbus, bo tu widzę, że też w zestawie taka podkładka jest aluminiowa. Zajrzymy sobie jeszcze tam. W sumie mogliśmy to zrobić wcześniej. Ale teraz właśnie patrzę, że taka podkładeczka jeszcze jest. Tylko nie wiem, czy to jest otwór technologiczny, czy zaraz zajrzymy sobie tam jeszcze. Dobra, jeszcze raz tą 12 sobie przejadę po kolei wszystkie śruby, żeby się upewnić. Dobra. Wydaje mi się, że będzie gicio. Dobra, imbus 6. Zobaczymy, co tam się kryje pod tym imbusikiem. Dobra. Nic tu takiego nie ma. Walniemy sobie tylko tam odtłuszczacza troszeczkę. Jeżeli są ewentualne brudy, to sobie je wypłuczemy, ale widzę, że tam czysto jest, więc... Dobra. Zakładamy nową podkładeczkę. I dokręcamy. Tu to już sobie dokręcę na czuja. Już nie będę tu się bawił z jakimiś newtonami. Dobra. Mocniej nie trzeba. No i dobra, słuchajcie, więc co? Pompę mamy gotową, poskładaną. Umytą. Zestaw jest wymieniony. Także przypominam. Uszczelka. Tu oczywiście ta podkładka, którą widzieliście. Druga uszczelka metalowa, którą się charakteryzuje akurat ten zestaw. Głównie tym się charakteryzuje. I słuchajcie, co ważne, ten uszczelniacz również się różni, bo on jest większy od uszczelniacza, bo sprawdzałem to. Od uszczelniacza w tym zestawie. One, powiedzmy, może na pierwszy rzut oka mogą wyglądać tak samo, ale ten jest mniejszy. Także ten w tym zestawie do tej pompy jest większy. Pompa o numerach 038 145 209 Q V200. No i słuchajcie, komplet śrubek. To już wiadomo, nie trzeba tłumaczyć. Dobra, słuchajcie. Więc tak. Zakładamy sobie jeszcze tylko metalową uszczelkę. Tu musimy sobie, widzę, jeszcze odgiąć ten ząbek. Okay. Ok. I teraz tak, słuchajcie, jak będziemy pompę już montować, oczywiście musicie zwrócić uwagę, słuchajcie, na ten zabierak. On ma się oczywiście zgrać z wycięciem w wałku rozrządu. To pierwsza podstawowa sprawa.
I słuchajcie, zaczynajcie sobie zawsze dociągać już na gotowo te dwie mniejsze śruby i dopiero na końcu te dwie śruby, ponieważ słuchajcie, jak dociągniemy te dwie śruby, dwie duże śruby, no to słuchajcie, te małe już nie będą miały tyle siły, żeby powiedzmy całą pompę dociągnąć no, w takim stopniu jak te. I może być tak, że się po prostu zacznie coś cieknąć, może zacząć coś się pocić, więc najpierw pamiętajcie, dokręcacie sobie najpierw te dwie małe śruby, a później dociągajcie sobie te dwie duże, także wtedy będziemy mieli pewność, że montaż przebiegł prawidłowo. Dobra, słuchajcie, także tyle z regeneracji pompy, także zabieramy się za montaż do auta, no i będziemy sobie odpalać. Na pewno będzie, słuchajcie, trzeba będzie długo pokręcić silnikiem, ponieważ pompę mamy pustą, zanim tutaj zassie paliwo, zanim silnik zaskoczy, no to niestety troszeczkę czasu minie, także trochę niestety będziemy sobie musieli silnikiem pokręcić. Dobra, słuchajcie, bierzemy pompę, śrubeczki i idziemy montować. Ja już sobie, słuchajcie, zamontuję to na zewnątrz, już nie chce mi się go wprowadzać z powrotem na warsztat. Dobra, tu oczywiście mamy wszystko pomyte, słuchajcie, wyczyszczone, przygotowane do montażu, także możemy sobie spokojnie montować. Dobra, słuchajcie, wszystko mamy już zmontowane, ale tak, słuchajcie, na pewno tutaj przy samym zdjęciu pompy tandemowej, słuchajcie, będzie na pewno bardzo duży problem, żeby odpalić auto za pierwszym razem, na pewno trzeba będzie go długo pokręcić, a słuchajcie, spróbujemy sobie troszeczkę ten czas skrócić poprzez aktywację pompy paliwa. I słuchajcie, pompę paliwa aktywujemy sobie tutaj z pozycji VCDS-a, wejdziemy sobie w nastawy podstawowe i tutaj mamy zakładeczkę aktywacja pompy paliwa. No i dobra, słuchajcie, damy sobie on-off, słyszymy, że pompa chodzi. Sobie trochę pochodzi, niech sobie tam zbuduje ciśnienie. Dobra, sama się wyłączyła w tym momencie. I słuchajcie, myślę, że możemy spróbować sobie już wstępnie zrobić, słuchajcie, pierwsze odpalenie silnika. Dobra. No dobra, słuchajcie, to co? Próbujemy sobie odpalić. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Dobra, uwaga. Próbujemy odpalać. No, poodpalane. Dobra, idę po urządzenie rozruchowe. Dobra, idziemy, słuchajcie, odłączyć prostownik. Przed chwilkę go pokręciłem. I słuchajcie, chyba zacznie już łapać. Dobra, odłączymy sobie prostownik. Dobra, się poładował porządnie. Powinien już załapać.
Jest.